Cześć internecie, tutaj Patryk Mierzejewski i Kamil Powałowski, a to jest podcast Kod na biegunach, gdzie wspólnie rozmawiamy o tematach IT z naszej programistycznej perspektywy. Tak, i dzisiaj porozmawiamy sobie o rekrutacjach programistów i na jakieś właśnie kontrakty stałe i na takie kontrakty bardziej freelancerskie, per projekt. I zaczynamy! Cześć Kamil. No siemanko. Dzisiaj będziemy mówić o rekrutacjach i dlaczego chcemy mówić o rekrutacjach. Ja bardzo będę egoistycznie mówić, bo sporo ostatnio rekrutuję i napotykam na wiele problemów, znaczy wiele takich rzeczy, które moglibyście sobie usprawnić, poprawić i to na pewno zwiększy wasze szanse dostania swojej roboty w jakimś projekcie, tudzież w agencji czy w firmie produktowej. I to jest taki mój główny punkt, dlaczego chcemy o tym porozmawiać i myślę, że znajdziecie wiele fajnych tipów, przynajmniej z naszej perspektywy, jak my tu rekrutujemy dla TenClouds programistów. Co prawda mamy perspektywę mobilną, ale myślę, że to się też rozszerza na cały dział programistyczny, całe delivery. Także myślę, że możemy sobie tutaj sporo o tym pogadać. Kamil? Tak, ja może rekrutuję trochę mniej, ale miałem też okazję brać udział w rekrutacji nowego członka zespołu, bo tutaj w sumie warto wspomnieć, że możemy rozróżnić dwa typy takich rekrutacji. Rekrutację na kontraktora, gdzie ktoś jest potrzebny w projekcie jednym, a drugi taki typ rekrutacji to jest na stałego pracownika. Tak. Czy to jest właśnie jakby normalny pracownik, czy to jakaś stała współpraca? W każdym razie ktoś na dłużej, nie? Kto ma zostać z firmą trochę dłużej i ta współpraca ma być długoterminowa, a nie taka bardzo project-based. Tak, w naszej branży to są najczęściej właśnie stałe współprace, a nie zatrudnienie jako takie, ale właśnie tak. Dokładnie. I można też wspomnieć, że rekrutowałeś juniorów i to może też dla części z was być interesujące, jak tu fajnie Kamila przekabacić, żeby był zadowolony i szczęśliwy i żebyście wypadli przed nim dobrze. Postaram się wam opowiedzieć, na co zwracam uwagę, jak z wami rozmawiam podczas procesu rekrutacyjnego, więc może jeśli nas słuchacie, będziecie mieli dodatkowe punkty. Okej, to przejdźmy do konkretów. Może od początku, jak wyglądał u nas ten proces? Wiadomo, na początku pojawia się ogłoszenie i na to ogłoszenie, przynajmniej z mojego doświadczenia, schodzi bardzo wiele CV, bardzo wiele zgłoszeń. No i być może to właśnie też jest ta kwestia, o której wspomniałeś, że to była rekrutacja na juniora. Może rzeczywiście szukając kogoś bardzo doświadczonego. Chyba bardzo dużo ludzi chce wejść w branżę, no i te pozycje juniorskie są takie oblegane i też ostatnio ciężko znaleźć firmy, które rekrutują juniorów. Jest takie parcie na od razu profesjonalistów w pełni gotowych do działania, że faktycznie oferty juniorskie są chyba, nie są zbyt często się nie pojawiają. Zgadza się i być może właśnie dlatego było sporo. Te zgłoszenia są na początku przeglądane i wstępnie są wybierani potencjalni kandydaci i z takimi potencjalnymi kandydatami najpierw rozmawia nasz dział rekruterów. Ustalają, czy w ogóle się dogadamy, czy warunki, które firma oferuje, są satysfakcjonujące. Nie chodzi tutaj już konkretnie o warunki płacowe, ale takie atmosfera w pracy pod tym względem. No i następnie, jeśli taki kandydat wypadł pozytywnie podczas takiej części rozmowy z rekruterem, z działem HR, to odbywa się rozmowa techniczna i wtedy na przykład wkraczam ja, czy na przykład wkracza Łukasz, który zajmuje się mobilnymi rekrutacjami i my mamy taką rozmowę i po takiej rozmowie najczęściej nasza decyzja jest wiążąca. Dodatkowo jeszcze... Ja mam pytanie, czy każecie ludziom pisać na białej tablicy?
algorytmy jakieś takie? Nie każemy. Nie każemy, ale to wiesz co, to nawet myślę, że odpowiemy później na to pytanie, czego oczekujemy od takich kandydatów. Nie ma, ale jakieś zadania domowe pojawiają się do wykonania gdzieś tam wcześniej, więc są różne motywy, ale nie, białej tablicy nie ma. No jak zrobić białą tablicę, jeśli jesteśmy zdalni wszyscy? Ale są takie sposoby, słuchaj. Po takiej rozmowie jeszcze tej technicznej, jeśli ten feedback jest bardzo pozytywny, to często odbywa się spotkanie z headem działu, gdzie on jeszcze może podjąć decyzję, ale też myślę, że bardzo zależy od firmy. To pewnie w każdej firmie ten element będzie wyglądał inaczej. Pewnie w niektórych firmach tych etapów rekrutacyjnych jest też więcej niż w ale ten na kod. pewno jest ta końcowa taka, pewnie takim szefem zawsze działu, który może sprawdzić wasze dopasowanie do wartości firmowych, kultury firmowej, waszą chmurność. My sprawdzamy chmurność kandydatów i to w pozytywnym sensie. Także pewnie w każdej firmie z takim etapem mamy do czynienia. Tak. I no teraz co? Przejdziemy do tej części, gdzie będziemy opowiadali o tych naszych radach i na co zwrócić uwagę. Tak, to przejdźmy od razu do tego. Ja może zacznę o właśnie takich rzeczach związanych z kontraktorami, o takich umowach per projekt i poszukiwaniach programisty do wykonania danego zadania konkretnego. I tutaj wydaje mi się, że najważniejsza jest tak zwana CV-ka. I tu są dwie rzeczy. Raz właśnie jakość tej CV-ki, a dwa później wiarygodność tej CV-ki. I tu chciałem poruszyć właśnie ta pierwsza rzecz, jakość tej CV-ki. Co tam musi być? Bo jak my sobie szukamy człowieka pod projekt, no to znamy ten stack projektu, wiemy co tam jest do zrobienia zazwyczaj, to jest, już mamy ustalone co nam potrzeba, więc teoretycznie filtrowanie CV-ek powinno być bardzo proste. Tak się wydaje, nie? Że my wiemy, czego potrzebujemy, jakiego człowieka, znamy wymagania, to powinno być proste i natomiast dostajemy bardzo dużo CV-ek i nagle okazuje się, że to filtrowanie nie jest takie proste, bo tak powiem, że 75% CV-ek to z miejsca potrafiłbym odrzucić, nie ze względu, że człowiek właśnie może ma doświadczenie czy nie, tylko po prostu tego nie wiemy. Te CV-ki nie wnoszą nam żadnej wartości, często rzeczy tam są bardzo chaotyczne i nie róbcie tego, nie? To według mnie to CV-ka taka pod freelance, pod projekt głównie powinna się skupiać właśnie na projektach, z jakim dany deweloper, programista miał do czynienia. I to są chyba właśnie 4 proste rzeczy. Pierwsza, co to był za projekt, jaki tam był problem biznesowy. Później tech stack całego projektu, a w szczególności tech stack jakby działu, za który dany deweloper był odpowiedzialny. Później bardzo przydałaby się rola, jaką pełnił w tym projekcie, bo czasami mamy projekt, ale nawet nie wiadomo, co ten człowiek tam robił, kim on tam był, czy on był programistą iOS, czy Android, czy React Native, czy senior, czy tylko pomagał, czy był jakimś tech leadem w ogóle, tego często nie ma. I na koniec właśnie konkretnie odpowiedzialności, jakie pełnił. Takie dopełnienie tej roli, o której wspominałem przed chwilą, żebyśmy wiedzieli właśnie, co ten człowiek robił, bo często możemy że my jako zespół coś tam dowieźliśmy, nie? Ale to co innego jak człowiek od początku, nie wiem, coś setupuje, jakąś funkcjonalność czy coś innego, a co innego jak człowiek tylko po prostu tam, nie wiem, przyszedł i tylko poprawił 2 rzeczy, bo takie miał zadania. To wiadomo, że to doświadczenie jest znacznie różne i to jest inny zestaw już doświadczeń, jakie ten człowiek ma i inne po prostu, inny zakres skilli potrzebny do tego. I tego brakuje właśnie w 75% CV-ek, jakie widzę na kontraktach. Tak, ja bym jeszcze tutaj, nie chcę ci przerywać za bardzo, bo ciekawie mówisz, ale dopowiedziałbym do tej roli, ja chętnie widzę też informacje o całym teamie projektowym. Bo często mi brakuje na przykład informacji, czy ten projekt była jedna osoba, czy było 5, bo
te projekty, które kontraktorów potrzebujemy, one już istnieją, więc też musimy kulturowo tak jakby dopasować tą osobę. Jeśli mamy samotnego wilka, to on będzie przeznaczony do innych projektów niż projekty, w których na przykład mamy 10 własnych ludzi, których potrzebujemy uzupełnić jakąś Oczywiście silną osobą. I też właśnie już takie rzeczy to już później badamy na samej rozmowie z takim kandydatem, na tej technicznej rozmowie, przez którym przechodzimy przez te wszystkie projekty, doświadczenia, jakoś sprawdzamy tą wiedzę, która jest wypisana w tej CV-ce, ale właśnie tak jak mówię, to rada numer 2, zróbcie waszą CV-kę tak, napiszcie ją tak, że jeżeli ona ma trafiać na takie właśnie, odpowiadać na potrzeby freelancerskiego projektu i właśnie chcecie być zatrudnieni per dany projekt, żeby takie rzeczy wypisać w swojej CV-ce. I druga rzecz, to tip numer 2, często patrzymy później na LinkedIna i czasami się tak na CV-ce, a na LinkedInie jest zupełnie inna osoba. No może nie zupełnie inna, ale te doświadczenia się różnią i czasami to wiadomo, że chcemy, na przykład jesteśmy tak doświadczeni, że nie chcemy zasypywać rekrutera 3 stronami projektów, jakie robimy, tylko dobieramy odpowiednio, bo się, nie wiem, rekrutujemy jako do projektu React Native, jest potrzeba React Native, to nie będziemy wspominać o wszystkich naszych projektach i że kiedyś jeszcze byliśmy webowcem i mamy jakieś tam doświadczenie, tylko to skracamy, ale właśnie fajnie, żeby też wasz LinkedIn, który chyba też teraz pełni jakąś rolę wizytówki takiej online, żeby się meczował z CV-ką, którą wysyłacie. I to są moje takie 2 topowe rady odnośnie rekrutacji freelancerskich na taką na kontraktora po prostu. To przejdźmy teraz do juniorów i Kamil, co ty byś radził młodym programistom, na co ty zwracasz uwagę, jak to wygląda w takiej rekrutacji na stałą pozycję? Wiesz co, tutaj rzeczywiście te rzeczy będą oczywiście dla juniorów, bo mam teraz doświadczenie z taką rekrutacją, ale ja myślę, że te rzeczy, o których powiem, są ważne tak naprawdę dla każdego programisty. A im ten programista jest bardziej doświadczony, może nawet bardziej, bo pierwszą taką rzeczą, którą bym chciał podnieść, jest to, żeby oprócz tej wiedzy technicznej, która wiadomo jako programista, osoba techniczna jest wymagana jakaś, to chcemy też wiedzieć, jak kandydat radzi sobie z problemami. Chcemy poznać, jak on rozwiązuje pewne problemy, więc często zadajemy jakieś pytania, które on już gdzieś powiedział, że na przykład nie ma pojęcia o czymś. Więc my drążymy ten temat, bo chcemy po prostu zobaczyć, czy ta osoba będzie próbowała jakoś ugryźć ten problem, zrozumieć go, czy powie, że po prostu się wykluczy i powie, że nie wiem, nie mam pojęcia, poddaję się, czy coś takiego. Tak, i tu tak trochę się wtrącę, że właśnie tu jest ważne, żeby być otwarty i nawet jak się nie wie czegoś, to nie jest koniec świata, bo to jest normalne, że się czegoś nie wie w świecie programistycznym. Jeżeli będziemy całe życie klepać ten sam typ projektu, to może już wszystko wiemy w tym danym zakresie projektów, ale przynajmniej w TenCloud zrobimy bardzo różne projekty i to często czegoś się nie wie i często jest potrzebny research i poznawanie danej technologii, nowego frameworku i tu właśnie ważne jest to, co wspomniałeś, że taka otwartość i chęć rozwiązania tego problemu i nie banie się tego i chęć przedstawienia rekruterowi, jakby się ten problem rozwiązało, jak się do tego podchodzi. Tak, ja osobiście, a to może być jakaś kwestia preferencji, ja wolę na przykład, jeśli ktoś od razu powie, że na przykład nie miał doświadczenia, nie robił czegoś takiego, ale uważa, że na przykład można by spróbować czegoś takiego, bo słyszał na przykład o tym albo inny problem rozwiązał w podobny sposób, czyli po prostu takie analityczne myślenie, radzenie sobie z problemami, bo to jest tak naprawdę najważniejsze w tym naszym świecie IT. Kolejny punkt, język angielski? O, zdecydowanie. Myślisz? Tak, bo to też pewnie zależy, nie? Bo w nie każdej firmie będzie ten język potrzebny, aczkolwiek ja osobiście nie znam takiej, w której by nie był wymagany i naprawdę proszę was, nie lekceważcie sobie tego. Umiejętność posługiwania się komunikacyjnie językiem angielskim jest bardzo ważna.
Nie jest ważne, nie musicie się przejmować, jeśli macie akcent, bo naprawdę słyszałem bardzo różne akcenty w czasie mojej pracy. Nie przejmujcie się akcentem, ważne, żeby się komunikatywnie posługiwać danym językiem. To ja z kolei często widziałem, właśnie rozmawiałem z ludźmi, to właśnie głównie kontraktorzy, którzy pracowali właśnie z jakimiś polskimi firmami i oni robili właśnie wszystko się odbywało przez project managera, który ustalał wszystko z klientem i oni byli takimi czysto podwykonawcami, coś tam dostarczali na koniec i nigdy się nie komunikowali, ale faktycznie jeżeli chcecie robić duże rzeczy, duże projekty, mieć fajny wpływ na produkt, no to jest jakby konieczność, żeby się porozumiewać z klientem tak day to day i naprawdę to jest ważne. Jeżeli tego w firmie nie robicie, to ćwiczcie ten angielski, bo na pewno to wam się przyda. I to jest taki trywializm, o którym mówią nam rodzice od 30 lat, że naucz się angielskiego i wszystko będzie dobrze, ale to nadal jest chyba prawda i nie należy tego lekceważyć nawet teraz. Tak. No i właśnie kolejny punkt, czy masz jeszcze coś do tego? No może tak o tym rozmawianiu, to tak warto by właśnie tej komunikacji może rozszerzyć. Mów o komunikacji, Kamilu. Jak taki junior musi się komunikować? O to myślisz, bo ja myślałem o innym temacie, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o komunikację, no to ta osoba musi być komunikatywna i ja mam takie przemyślenie, że jeśli osoba ma dużą wiedzę, a jest bardzo zamknięta w sobie i nie potrafi tego jakby przekazać, to będzie postrzegana dużo gorzej niż osoba z mniejszą wiedzą, ale która jest komunikatywna, która potrafi wyrazić te myśli, potrafi je przekazać. No i tutaj to jest bardzo trudne, bo jesteśmy jednak osobami technicznymi i większość z nas, nie chcę oczywiście tutaj generalizować, że wszyscy, ale większość z nas ma problemy z takimi komunikacją z innymi, jest dużo introwertyków, no ale po prostu trzeba się przemóc, trzeba to ćwiczyć, bo też można to ćwiczyć, można wychodzić do ludzi, można z nimi rozmawiać i wydaje mi się, że da się to poprawić, a naprawdę na to zwracamy uwagę. A ty tutaj, co ja myślisz o tym? Ja bym dopowiedział, bo tak wyszedłeś właśnie z takiej roli, że komunikacja i tylko z tej perspektywy, że trzeba się komunikować jakby od siebie do zewnątrz, do projektu, do klienta i tak dalej. I to może jest bardzo dobra rada dla wszystkich, w szczególności dla właśnie juniorów czy midów, ale to też jest druga strona medalu, jeżeli właśnie już jesteśmy, nie wiem, no właśnie nawet nie powiedziałbym, że to jest dla mida, dla seniora, ale jakby z doświadczeniem i tym właśnie seniority przychodzi jakaś odpowiedzialność. I seniorzy powinni też pilnować zespołu w drugą stronę, nie? Że jeżeli wydaje ci się, że coś jest nie tak, że jest jakiś problem w projekcie, że czujesz coś, że coś się dzieje nie tak, to właśnie trzeba wyjść jako ten senior, ale nie tylko, w drugą stronę. Empatia taka empatia, empatia i właśnie taki ownership nad projektem trzeba mieć, żeby wychodzić z tą komunikacją, dopytywać się. I nawet jeżeli ten problem się nie ujawnił, ale my go gdzieś tam czujemy, że może być, że to musi od nas wyjść, musimy to zakomunikować i próbować ten problem rozwiązać właśnie też w drugą stronę, żeby pilnować po prostu zespołu, żeby on działał sprawnie i rozwiązywać wszelkie projekty. Co jeszcze mam w tej rekrutacji? Właśnie, bo może wrócę do tego, co gdzieś tam wcześniej myślałem. Ja na przykład też zwracam uwagę na to, czy dana osoba jest zainteresowana trendami. Bo nawet jeśli, tak jak powiedziałeś, że tej wiedzy jest bardzo dużo, nie da się wszystkiego wiedzieć, a poza tym jest Stack Overflow, więc zawsze można wszystko sprawdzić. Ale jeśli osoba jest kompletnie niezainteresowana głównym tematem, którym się zajmuje, czyli jeśli na przykład to jest jakiś web, to jakimiś nowymi frameworkami, jeśli to jest mobile, to rozwiązania cross-platformowe, czy też nawet nowe urządzenia, telefony, to zawsze to gdzieś jest postrzegane jako być może sygnał, że ta osoba nie jest przywiązana jakby do tej swojej pracy dewelopera, pracy programisty. Tu się zgodzę całkowicie i chciałem jeszcze w sumie dodać,
O czym ja chciałem dodać? Coś mi wypadło, Kamil. To wytniemy wszystko. Dobra. No i tutaj może ja mam jeszcze taką w sumie techniczną rzecz. Może ci się przypomni właśnie jak przejdziemy. Ja mam techniczną rzecz, a mianowicie chodzi mi o jakość tego połączenia. No bo teraz pracujemy zdalnie, zdzwaniamy się i jeśli po prostu kandydatowi ginie połączenie, albo go nie słychać, albo ma jakieś echo, bo na przykład nie używa słuchawek, to są bardzo prozaiczne rzeczy, które tak naprawdę można załatwić za zestawem słuchawkowym, często za 100 zł, ewentualnie lepszym internetem. Czasem może być problem z tym, bo tak, na przykład nie ma, ale... Często lepiej się dzwonić z LTE nawet komórkowego, bo to czasami jest dużo lepszy niż oferuje lokalna sieć miedziowa. Tak, ale właśnie to jest ważne i jeśli byście potrzebowali jakiegoś takiego jednego quick wina, to już na pewno coś takiego możecie za pstryknięciem palca po prostu załatwić. Słuchawki, tak. Słuchawki. To ja dorzucę drugie, bo teraz kamera to wszyscy mamy telefony i praktycznie i na iOS-a i na Androida są apki, które pozwalają z waszego telefonu zrobić kamerkę jakby internetową, że ona jest dostępna na Macu czy na Windowsie jako kamerka zewnętrzna i jakość z takiego aparatu jest rzędy wielkości lepsza od tych kamerek wbudowanych w laptopy i też możecie sobie postawić ją wyżej i nie ma takiej brzydkiej żabiej perspektywy, która może nie jest najprzyjemniejsza dla oka. Także to jest tip numer 2. I przypomniało mi się, o czym jeszcze miałem wspomnieć. To tak właśnie już znowu z seniorskiego punktu widzenia. To jest takie, mówiłeś o zainteresowaniu nowinkami i o zainteresowaniu technologią dookoła nas, a mi się przypomniało właśnie o kontakcie z biznesem. Że tutaj chęć zrozumienia biznesu, chęć współpracy z tym biznesem, bo koniec końców działamy w tych scrumowych, agile'owych zespołach i to my tworzymy te produkty jako całość razem z product ownerem i bardzo ważne jest, żeby starać się ten biznes zrozumieć, jak on działa, jak on ma działać, jaka tam jest wizja i wartości za tym stoją i właśnie starać się tutaj na tym polu też biznesowym kooperować i starać się właśnie rozwijać ten produkt, żeby on działał jak najlepiej i spełniał te wymagania biznesowe, bo to właśnie nie tylko jesteśmy klepaczami kodu, ale jesteśmy też twórcą tych produktów po prostu. I o tym chyba warto pamiętać, nie tylko na najwyższych jakbyś tam poziomach wtajemniczenia principal engineer, ale w sumie to się przydaje od najniższych stanowisk. Takie zainteresowanie na pewno pozwoli wam się dobrze pokazać od nawet takiej juniorskiej pozycji i fajnie się wkręcić w projekt. Też się chyba lepiej pracuje, jak jesteś tak wkręcony właśnie biznesowo w dany projekt i się z nim zżyjesz, prawda? Zgadza się. No, warunki w pracy są ważne, ale to ten punkt jest, ja bym go może jeszcze trochę inaczej ubrał, bo wiem, że w TenClouds nasz head naszego działu mobile prosi ludzi o odegranie scenki. I ta scenka właśnie wygląda w trochę taki sposób, że head udaje klienta biznesowego, a programista jest programistą i po prostu po angielsku rozmawiają i próbują razem rozwiązać jakiś problem. Czyli to jest właśnie to, co mówisz, w taki sposób da się też to sprawdzić, czy trzeba poznać właśnie wymagania, jakie ten klient ma, takie, a nawet jak właśnie klient mówi, że to trzeba zrobić tak czy tak, to właśnie trzeba wypytać o to why, dlaczego on tak chce te rzeczy zrobić, bo może to nie są najlepsze podejście do rozwiązania tego problemu i może ty sam wpadniesz na coś jeszcze innego, może rozwiążecie ten problem w inny sposób, także te scenki są bardzo fajne i bardzo fajnie pokazują właśnie też podejście do klienta, podejście do biznesu, no i też samą komunikację przede wszystkim, nie? Jak się komunikujesz z klientem oraz z zespołem, jakie masz podejście do tego. Okej. Chciałbyś zamknąć? To zamykamy. No teraz, zaraz mnie wybiłeś z tym zamykaniem. To ja zamknę to w takim razie. Tak jak widzicie, tutaj opowiedzieliśmy o
Daliśmy wam kilka rad, opowiedzieliśmy o problemie związanym z rekrutacjami i zachęcamy, może wam się przydadzą takie informacje. Prawdopodobnie ja już nie będę robił więcej rekrutacji, jak usłyszą ten materiał dzisiejszy, ale bardzo wam polecamy, żeby skupić się na tych tematach i jeśli macie jakieś przemyślenia albo jakieś sytuacje, które wam się zdarzyły, zapraszamy was do podzielenia się w komentarzach na YouTubie, a jeśli słuchacie nas na platformach podcastowych, to zapraszamy na social media, gdzie chętnie podyskutujemy na te tematy. Tak, i zaupdate'ujcie swoje CV-ki. A nawet jak nie robiliście projektów, to zróbcie jakiś fanowski projekt, jakąś apkę, którą zawsze chcieliście zrobić i opiszcie to w CV-ce, to nam na pewno fajnie pomoże rozeznać się, co umiecie, co was pociąga i interesuje. Także nie zapominajcie o LinkedInie. No i co? Możecie nas oglądać na YouTubie, słuchać na wszystkich platformach podcastowych, subskrybujcie, lajkujcie. Mnie znajdziecie na Twitterze pod @Mierzejowy, a Kamila. Kamil Powalowski po prostu. Super i do zobaczenia. Hej. Cześć.